Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś porozmawiamy o tym, jak Ameryka, a zwłaszcza republikańska Ameryka, odbiera działania Donalda Trumpa, zwłaszcza w sprawie Ukrainy. Kto doradza dzisiaj Trumpowi, kto ma największy na niego wpływ. O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem, który właśnie wrócił z Waszyngtonu, ale najpierw po pierwsze bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy wspieracie Układ Otwarty. Dziękuję patronom. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, to serdecznie zapraszam. Jak wiecie, Donald Trump podjął decyzję o wstrzymaniu pomocy dla Ukrainy, ale myśmy takiej decyzji nie podjęli i dalej organizuje pomoc dla Ukrainy. Teraz tym bardziej potrzebną. Zbieramy na samochód, który walczy w rejonie Charkowa. Link do zbiórki jest pod nagraniem. Serdecznie proszę Państwa o wspieranie tej akcji. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casaplaya, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casaplaya to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Andrzej Kochut, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, autor książek o Stanach Zjednoczonych. Wrócił właśnie z Waszyngtonu. Dzień dobry, Andrzeju. Dzień dobry. Powiedz, co w Waszyngtonie, jaka tam jest atmosfera? No to oczywiście wiele zależy od tego, gdzie się ucho przyłoży, ale to, co się słyszy bardzo często i co jest takie odczuwalne przy wielu rozmowach, no to ten nastrój związany z bardzo daleko idącymi cięciami w administracji federalnej, którą rozpoczął Donald Trump, którą z jego polecenia realizuje Elon Musk w ramach swojego Departamentu Efektywności Rządowej. To już są zwalniani ludzie, których można na ulicach Waszyngtonu spotkać. Każdy ma jakiegoś znajomego, który albo obawia się zwolnienia, albo już został zwolniony. Akurat jak byłem w Waszyngtonie, była taka bardzo symboliczna scena, kiedy pracownicy USAID, czyli tej agencji odpowiedzialnej za amerykańską pomoc zagraniczną, otrzymali tam, zdaje się, 15 czy 20 minut na zebranie swoich rzeczy i wyniesienie ich z dotychczasowych gabinetów. Ci oczywiście, którzy zostali zwolnieni, no ale tam została zwolniona większość. Więc mieliśmy te stacje telewizyjne koczujące w centrum Waszyngtonu, nagrywające właśnie takie sceny ludzi z pudełkami opuszczających swoje biura. Tego jest dużo, to powoduje, że ten nastrój, przynajmniej wśród części ludzi związanych z administracją federalną, no jest takim nastrojem niepokoju i oczekiwania na to, co będzie. To skutkuje również tym, że wielu pracowników administracji federalnej w tej chwili obawia się jakichś zbyt szczerych wypowiedzi, nie wiedząc, jakie jest stanowisko ich nowego szefostwa i jakie to może mieć konsekwencje. Obawia się też, to słyszałem parokrotnie, podejmowania rozmaitych decyzji, również nie wiedząc, jak to będzie oceniane, więc jest taki, można powiedzieć, nieco rewolucyjny chaos w Waszyngtonie, przynajmniej w tych instytucjach, które już zostały dotknięte tą nową procedurą cięć. Ja słyszałem, że również w instytucjach tych, które dalej będą istniały, tak jak IRS czy inne, gdzie jest dużo cięć, że tam jest też dużo chaosu, spowolnienie pracy, że to na razie słabo funkcjonuje. Czy to
też takie głosy słyszałeś? Różne głosy na ten temat też słyszałem, że właśnie ponieważ cały ten proces przebiega w taki dosyć rewolucyjny sposób, no to często, może nie często, no ale zdarzają się pomyłki, zdarzają się właśnie jakieś spowolnienia procesów, no i to jest naturalna konsekwencja przy tak szeroko zakrojonej akcji, która jednocześnie jest przeprowadzana w tak błyskawiczny sposób. No nie darmo mówię o tym rewolucyjnym charakterze, bo ludzie, którzy opisywali mi działania tego Departamentu Efektywności Rządowej, który de facto departamentem nie jest, opowiadali o młodych ludziach, często dwudziestokilkulatkach, którzy po prostu czasowo osiedlają się w jakiejś instytucji, organizują swoją, można powiedzieć, bazę, odpytują ludzi pracujących w tej instytucji, czym właściwie się zajmują, czy ta praca jest ważna, z jakich powodów i decydują o tym, kto będzie pracował dalej, a kto nie. Biurokracja państwowa jest niezwykle skomplikowanym organizmem, więc tego rodzaju operacja musi mieć naturalnie również negatywne konsekwencje. O tym, czy będą pozytywne, przekonamy się w dalszej przyszłości, czy rzeczywiście uda się Trumpowi i Muskowi doprowadzić do tych oszczędności, o których mówili, czy rzeczywiście ta machina państwowa będzie w przyszłości działać sprawniej. Na razie jest dużo zamieszania, dużo jakichś takich pogłosek, przynajmniej dwukrotnie słyszałem o tym, że ludzie obawiają się, że są śledzeni wewnątrz tych instytucji, że istnieją jakieś procesy wewnętrznego szpiegowania tego, co robią. No to jest taki trochę paranoiczny, nawet bym powiedział, okołorewolucyjny klimat. Ale czy jest też tak, że poza oczywiście ludźmi, którzy są zwalniani, no bo ci muszą być niezadowoleni, czy jest też takie przekonanie, że to było bardzo potrzebne, no bo tam przyrosty administracyjne były, ta machina nie zawsze funkcjonowała tak jak trzeba, czy też jest wsparcie z drugiej strony i takie zadowolenie. No dobrze, przyszedł ktoś, może to robi siekierą, może robi to brutalnie, ale to było potrzebne. Wiesz, no, wśród samych urzędników raczej nie, natomiast po tej stronie konserwatywnej oczywiście, że takie głosy są bardzo mocne i to w odniesieniu do różnych agencji, w odniesieniu do różnych programów. Mówi się nie tylko o tym, czy takie głosy słyszałem właśnie po tej konserwatywnej stronie, że tych urzędników było zbyt wielu, że część z nich od dawna siedziała na pracy zdalnej i gdzieś tam tylko bardziej markowała pracę niż rzeczywiście te swoje obowiązki wykonywała. W związku z tym być może dobrze, że takie cięcia przyszły, że ta machina biurokratyczna jest zbyt rozdęta, że było tam wiele niepotrzebnych programów i rzeczywiście nie brakuje jak na razie ludzi, którzy temu przyklaskują. Pytanie, czy jakie będą tego konsekwencje, no bo tak jak rozmawialiśmy, tego chaosu trochę jest i on może stać się odczuwalny również dla wyborców Donalda Trumpa. Pytanie, czy również wtedy będą zadowoleni. Na razie myślę, że są. No to zresztą te przekonanie o tym, że biurokracja waszyngtońska jest zbyt rozrośnięta i czasami zbyt niezależna od zmieniającej się władzy politycznej, panowała od dawna. Przekonanie o tym, że z tym deep state'em waszyngtońskim należy podjąć walkę po stronie republikańskiej, to ten postulat nie jest nowy, więc jak na razie oczywiście jak najbardziej po stronie zarówno wyborców Donalda Trumpa, jak i konserwatywnych ekspertów to spotyka się z uznaniem, czasami oczywiście z jakimiś takimi zastrzeżeniami dotyczącymi chaosu, że może niekoniecznie ta rola Ilona Muska powinna być aż tak znacząca, jak jest, ale mimo wszystko kierunek wciąż jest uznawany za słuszny. Porozmawiajmy o tym, co dla nas, naszego punktu widzenia jest najważniejsze, czyli jak odbierana jest polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych rządzonych przez Trumpa, a zwłaszcza polityka wobec Ukrainy. Dzisiaj szczególnie to pytanie jest zasadne, bo została podjęta decyzja o wstrzymaniu pomocy militarnej dla Ukrainy. Po pierwsze, czy możesz dokładnie wytłumaczyć, co oznacza ta decyzja? Rozmawiamy we wtorek wczesnym popołudniem w Polsce, więc podkreślam to, bo może się za 3 godziny okazać, że są jakieś następne decyzje albo jakieś nowe informacje na ten temat, ale co dzisiaj po pierwsze wiemy na temat tej decyzji, co ona konkretnie oznacza, a potem pogadajmy o tym, jak ona jest odbierana. Przede wszystkim wciąż jeszcze w momencie, kiedy rozmawiamy, nie mamy
oficjalnego potwierdzenia tego, co już właściwie wydaje się jasne. To, co publikują amerykańskie media, to są informacje pochodzące od wysokich urzędników Białego Domu, którzy powołując się na anonimowość, czy chcąc zachować anonimowość, poinformowali dziennikarzy o tym, że wczoraj miała miejsce taka narada pomiędzy prezydentem Trumpem a jego najbliższymi współpracownikami. Miał tam być J.D. Vance, Marco Rubio, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Michael Waltz i że taka decyzja o wstrzymaniu dalszych transportów broni dla Ukrainy została podjęta, nawet tych zaplanowanych na najbliższy czas. Z tego samego źródła wiemy, że to ma być wstrzymanie czasowe, że ono może zostać przywrócone i jest dosyć wprost, znowu, w relacji tego waszyngtońskiego urzędnika, który przyniósł to do prasy, próbą przymuszenia prezydenta Zełenskiego do ustępstw, do zaakceptowania tych warunków, które Stany Zjednoczone chciały mu postawić. Tyle wiemy z tych rzeczy, które się w mediach pojawiają, natomiast wciąż jeszcze nie ma oficjalnego komunikatu Białego Domu, wciąż nie ma szczegółów, więc też trudno mi komentować, co to będzie tak dokładnie oznaczało, zanim tych konkretów nie poznamy, no bo to są też inne pytania, czy to ograniczenie pomocy wojskowej dotyczy tylko transportów uzbrojenia, czy dotyczy na przykład danych wywiadowczych, czy danych satelitarnych, których Ameryka użycza Ukrainie i które są kluczowe dla dalszego prowadzenia walki. Są pogłoski, że akurat tej drugiej części to nie dotyczy, no ale dopóki nie mamy oficjalnych, potwierdzonych danych, to poruszamy się w świecie spekulacji. No, najprawdopodobniej jest to próba wymuszenia ustępstw, zresztą skuteczna, bo już padły deklaracje ze strony premiera rządu Ukrainy, że chcą podpisać tę umowę w wersji takiej, jaka jest. Powiedz, jak Amerykanie odbierają tę zmianę i w stosunku do Ukrainy, ale przede wszystkim w stosunku do Rosji? No bo co do wojny, samej wojny na Ukrainie, co do zwłaszcza zachowania prezydenta Zełenskiego, tu były krytyczne głosy, ale powiedz, to jest ogromna zmiana w podejściu w ogóle do Rosji, tak? To jest taka zmiana strategiczna. To jest zmiana całej polityki amerykańskiej. Jak to jest odbierane, jak to jest komentowane, co o tym mówią również republikanie, no bo republikanie tradycyjnie byli antyrosyjscy, tak? No, celnie zwróciłeś uwagę na podział partyjny, bo rzeczywiście ten podział partyjny zarysowywuje się coraz mocniej, to znaczy po stronie demokratycznej oczywiście to jest komentowane negatywnie, jest to komentowane jako porzucanie europejskich sojuszników, wypróbowanych partnerów, sprzymierzanie się z dyktatorami. Bardzo źle było odbierane to głosowanie w ONZ-cie, gdzie Stany Zjednoczone zagłosowały wspólnie z Rosją, no ale tutaj jakby ze względu na to, że demokraci są w opozycji do prezydenta Trumpa, trudno byłoby się innych reakcji spodziewać. Natomiast mam wrażenie, że po stronie republikańskiej te reakcje są jednak wciąż zróżnicowane. Przede wszystkim jest ten obóz bardzo bliski prezydentowi Trumpowi, powiedzmy radykalne skrzydło partii republikańskiej, te kręgi MAGA, gdzie sprawa ukraińska już od dawna nie jest popularna, gdzie Ukraina już od dawna jest krytykowana jako nie tylko państwo, które prowadzi wojnę bez widoków na sukces końcowy, ale też jako państwo, które ryzykuje wplątaniem w większą wojnę o charakterze być może globalnym samych Stanów Zjednoczonych. A w tym środowisku prezydent Zełenski również jest krytykowany od bardzo dawna i echa tej krytyki było słychać nawet w kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, kiedy on mówił o Zełenskim jako o wielkim sprzedawcy, który za każdym razem jak przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, to wyjeżdża z kolejnymi milionami dolarów. To właśnie tam Zełenski był najczęściej krytykowany za arogancję, za w przekonaniu republikanów brak szacunku. Tutaj wraca kwestia jego stroju.
co wydaje się być może z polskiej perspektywy sprawą błahą. Kwestia tego, czy Zełenski założył garnitur, czy nie, zwłaszcza, że wiemy, jaki jest kontekst tego, jak się prezydent Ukrainy ubiera od ostatnich 3 lat. Natomiast po konserwatywnej stronie Stanach Zjednoczonych to był jeden z głównych punktów po tym wydarzeniu w gabinecie owalnym. Oglądałem chociażby stację Fox News bezpośrednio po tym, co się w gabinecie owalnym działo, i ten temat wracał bez przerwy, we wszelkich komentarzach, w żartach, w bardzo poważnych analizach, że prezydent Zełenski okazał brak szacunku swoim gospodarzom, nie tylko tym, jak się skonfrontował z Trumpem i Zełenskim, ale też samym tym, w jaki sposób przyjechał ubrany. I mam wrażenie, że te poglądy, które jeszcze do niedawna dotyczyły bardzo skrajnej części elektoratu republikańskiego, się rozlewają. To znaczy to poczucie, że Stany Zjednoczone zrobiły dla Ukrainy wystarczająco dużo, że to nie jest sprawa, która Stany Zjednoczone dotyczy bezpośrednio, zaczyna być to coraz powszechniejszy pogląd wśród republikanów, natomiast wciąż nie brakuje tej, powiedziałbym, starej republikańskiej szkoły, która oczywiście, jak słusznie zauważyłeś, była tradycyjnie antyrosyjska, która ma co najmniej mieszane uczucia odnośnie tego, co ostatnia administracja prezydenta Trumpa robi, gdzie też można usłyszeć bardzo wiele obaw na temat tego, czy ludzie, którzy dzisiaj Trumpowi w kwestii Rosji doradzają, aby na pewno znają temat, czy są specjalistami od Rosji, od spraw europejskich, czy rozumieją rosyjski imperializm i jego konsekwencje. No i tutaj oczywiście są poważne obawy, że tak nie jest. Więc myślę, że wśród republikanów to zróżnicowanie wciąż występuje, choć na poziomie politycznym widzimy coraz większą jednolitość. Mieliśmy pewne głosy sprzeciwu, na przykład pani senator Lisa Murkowski wystąpiła z dosyć ostrym potępieniem tego, co się ostatnio w polityce Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy dzieje, ale wielu polityków republikańskich, czy większość polityków republikańskich jednak się do tej linii Donalda Trumpa dostosowuje i tutaj chyba takim najbardziej znaczącym przykładem jest senator Lindsey Graham, który był znany, a raczej ze swojego pozytywnego stosunku do Ukrainy, był wręcz orędownikiem ukraińskiej sprawy w Stanach Zjednoczonych, spotkał się zresztą z prezydentem Zełenskim przed tą późniejszą konferencją w gabinecie owalnym, natomiast już po tej konferencji Graham wystąpił z dosyć mocną krytyką Zełenskiego, uznając, że Zełenski powinien przeprosić za swoje zachowanie i wręcz sugerując, że jeżeli Zełenski nie będzie w stanie zmienić swojej postawy, to być może Ukraińcy powinni pomyśleć o wysłaniu kogoś innego, co zostało zrozumiane jako sygnał, że nawet Graham rozważa serio taki scenariusz, w którym na Ukrainie są przeprowadzone wybory i pojawia się nowy ukraiński przywódca. No tak, ale jedna rzecz to jest krytyka zachowania Zełenskiego podczas spotkania. To u nas też są różne głosy na ten temat i rzeczywiście, kiedy przeanalizować to spotkanie, to można mieć zastrzeżenia. W każdym razie na pewno nie było to dobrze rozegrane przez Zełenskiego, przy całej sympatii, przy pełnym wsparciu do nich. Tak, bardzo wielu analityków, którzy obserwowało to, uważa, że rozegrał to dużo gorzej niż swoje spotkania rozegrali, oczywiście będąc w innej pozycji, Emmanuel Macron czy Keir Starmer, będący w Stanach, wiedzący, z kim się rozmawia, jak trzeba grać. Ale to jest krytyka, tam, czy był ubrany, prawda, co jest dosyć tam żenujące, no ale dobra, to jest to, co się wydarzyło teraz. Ale mamy do czynienia ze strategiczną zmianą podejścia do Rosji. I to jest bardzo ciekawe i bardzo groźne tak naprawdę. No i to jest to jest jakby najważniejsze pytanie, czy czy Stany Zjednoczone rzeczywiście zmieniają podejście do Rosji? No bo ta krytyka, o której tak jak wspomniałeś, tak, ona już była wcześniej, była i w kampanii, nawet te głosy się pojawiały. Ale wtedy, jeszcze rok temu pamiętam, tak, była grupa ludzi, którzy mówili, i to nawet można było zrozumiałe, tak, z punktu widzenia, nie wiem, mieszkańca jakiegoś stanu w środku Stanów Zjednoczonych, Ukraina gdzieś daleko, tak, a tu drogi słabe, on nie czuje się zagrożony, to nawet można zrozumieć, tak, nie zgadzając się z tym, można
zrozumieć ten sposób myślenia części wyborców, w którym no my mamy swoje problemy, tak, i mamy ich bardzo dużo, a wspieramy jakieś tam państwo gdzieś daleko. Z tej perspektywy nawet można to zrozumieć. Ale wtedy się mówiono, tak, to jest mniejszość pewna, to jest nawet mniejszość u republikanów, tam taki ruch jest, prawda, ale jakby, no, przecież strategicznego kierunku Stany Zjednoczone nie zmienią, zwłaszcza wobec Rosji. Myślę, że nawet tamci ludzie w tych miasteczkach gdzieś w środku Stanów nie myślały o zmianie stosunku wobec Rosji. Tu następuje, nie wiem, czy rzeczywiście następuje, czy to jest taki pomysł przybliżenia się do Rosji, odciągnięcia jej od Chin, co no, teoretycznie wydaje się ciekawe, ale praktycznie chyba mało możliwe do zrealizowania. No powiedz jakby, czy na ten temat się mówi i jakie jest do tego podejście, zwłaszcza po stronie republikańskiej? No, owszem, mówi się i w otoczeniu Trumpa są ludzie przekonani, że taki scenariusz jest godny wypróbowania. Może to nie jest takie proste przekonanie, że uda się zrobić jakiegoś odwróconego Nixona, tak? Bo często mówi się o odwróconym Nixonie, czyli odwróceniu tej sytuacji z lat 70., gdzie Stany Zjednoczone przybliżyły się do Chin, żeby zaszkodzić Związkowi Radzieckiemu. Dzisiaj miało być na odwrót Stany Zjednoczone z Rosją kontra Chiny. No ale wtedy był bardzo oczywisty antagonizm pomiędzy Chinami a Związkiem Radzieckim. Dzisiaj pomiędzy Pekinem a Moskwą wręcz przeciwnie panuje duch współpracy, więc rzeczywiście taki scenariusz wydaje się bardzo mało prawdopodobny. Natomiast w obozie prezydenta Trumpa nie brakuje głosów, że mimo wszystko warto spróbować poszukać możliwości wbicia klina pomiędzy te dwie stolice, ponieważ zacieśnianie się relacji chińsko-rosyjskich jest dla Stanów Zjednoczonych groźne. Jednocześnie tylko Chiny są tym państwem, które rzeczywiście mogą w skali globalnej rzucić Stanom Zjednoczonym wyzwanie. Rosja nie. W związku z czym to przeciwko Chinom Stany Zjednoczone muszą w tej chwili zbierać swoje siły i tam koncentrować swoje zasoby, więc każda okazja do wbicia klina pomiędzy Pekin a Moskwę jest z perspektywy Stanów Zjednoczonych korzystna i trzeba tej drogi przynajmniej spróbować, ponieważ z perspektywy rosyjskiej chińska dominacja wcale też nie jest aż tak atrakcyjnym scenariuszem, tak przynajmniej uznaje się w otoczeniu prezydenta Trumpa, że zbyt silne Chiny graniczące z Rosją wcale nie są dla Kremla wymarzone, w związku z czym tą próbę chcą podjąć, niezależnie od tego, czy się to wydaje naiwne, czy nie. Nie wiem, czy to jest myślenie samego Trumpa, na pewno ludzie w jego otoczeniu taki scenariusz w głowie mają. To mogłoby trochę tłumaczyć tempo tych negocjacji, które się rozpoczęły niedawno w Riyadzie i rozmaitych ustępstw, które tak naprawdę administracja Trumpa bez większych żądań z własnej strony daje Rosjanom. Ostatnia rzecz, o jakiej słyszeliśmy, to na przykład przegląd sankcji, które ma przeprowadzić sekretarz skarbu, po to by powiedzieć, które sankcje względem Rosji Stany Zjednoczone mogłyby poluzować. Nie usłyszeliśmy, co miałyby otrzymać w zamian. Oczywiście, i to często mówią przedstawiciele administracji, te negocjacje się toczą, absolutnie nie będziemy w telewizji opowiadać o tym, czego od Rosjan oczekujemy, więc być może te warunki są stawiane, tylko my o nich nie słyszymy. Natomiast wydaje się, że jest bardzo mocne przekonanie po stronie administracji, że ten konflikt w Europie po prostu Amerykanom nie służy, ponieważ niepotrzebnie odciąga ich zasoby bardzo potrzebne na Pacyfiku, destabilizuje sytuację europejską, w związku z czym trzeba go jak najszybciej zakończyć i nawet jeżeli Rosja dostanie przy tej okazji trochę więcej, niech tak będzie, bo dopiero to pozwoli Amerykanom przerzucić te siły na Indo-Pacyfik albo po prostu skoncentrować się też na problemach wewnętrznych, bo to często również powraca, że tutaj nie tylko kalkulacje geopolityczne mają znaczenie. Amerykanie bardzo poważnie myślą o tym, żeby zająć się problemami wewnętrznymi. To był też element kampanii prezydenta Trumpa, więc to zupełnie nie dziwi. Jak wygląda sytuacja właśnie z dostarczaniem wiedzy Trumpowi? Bo ty też o tym wspomniałeś, chciałem ten wątek rozwinąć. Bo ja słyszałem takie głosy, że dzisiaj wokół Donalda Trumpa, pomimo tego, że Stany Zjednoczone słyną z wielu rzeczy na świecie,
jakby w naszym świecie słyną z tego, że mają potężne, silne think tanki, że mają armię ekspertów od różnych części świata, dobrze opłacanych, z armią, z podarmiami researcherów, którzy zbierają informacje, że również na temat wschodu, tak, tam ta wiedza zawsze była bardzo duża, było bardzo wielu sowietologów czy specjalistów od spraw wschodu. Słyszałem takie głosy, że dzisiaj wokół Trumpa tych ludzi nie ma, że ci, którzy są, nie mają bladego pojęcia, dlaczego takim dla mnie symbolem jest szefowa CIA Tulsi Gabbard, która opowiada publicznie o Ukrainie, że nie ma tam wolności religijnej, że panuje straszny reżim. Oczywiście każde wymienia tam, mówi, że jest reżim polityczny, że przeciwnicy polityczni są wtrącani do więzień, no, że nie ma wyborów, tak, że zamykane są kościoły, że nie ma wolności mediów. Jakby wyjąć oczywiście każde z tych zdań i powiedzieć, no jak to, no przecież tam właśnie kościół służący Rosji zamknięto, czy prześladuje się, a właśnie kogoś tam, jakiegoś oligarchę przycisnęli, a rzeczywiście z wolnością mediów, no to można jakby dyskutować, jak to wygląda, no ale wiemy dobrze z drugiej strony, że to jest wojna, tak, i że nie to jest wielkim problemem dzisiaj Ukraińców i nie o tym mówią Ukraińcy, że mają tam poczucie, że braku wolności. No i taki głos ze strony szefowej CIA, czyli informacji, która jakby dostarcza wiedzę na temat świata szefowi państwa i administracji państwa, no że to jest... To brzmi groźnie. Czy to jest przesadzony obraz, czy tak rzeczywiście jest, że tam nie ma ludzi, którzy znają się na Rosji, bo po prostu on ich nie wziął do siebie? No, usłyszałem takie zdanie przy jednej okazji, że właśnie mało jest w tym otoczeniu Trumpa ludzi z rzeczywistą wiedzą, bo ktoś, kto ma rzeczywistą wiedzę, od razu jest trochę podejrzany, bo być może jest z establishmentu, ale nie wiem, czy to nie była zbyt daleko idąca złośliwość. Natomiast rzeczywiście w bezpośrednim otoczeniu Trumpa nie ma aż tylu ludzi, którzy zajmowaliby się Europą i Rosją. I to jest z naszej perspektywy problem. Jedna ważna uwaga metodologiczna, ta administracja przynajmniej na razie jest dosyć zamknięta, dosyć szczelna i nawet ludziom w Waszyngtonie trudno jest się zorientować, kto tak naprawdę ma ostateczny wpływ na Donalda Trumpa. Ja zadawałem to pytanie wielu ludziom i dostałem cały szereg odpowiedzi interesujących, ale pokazujących jednocześnie, że moi rozmówcy też nie mają jasności, jak ten wewnętrzny proces wygląda i czy na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa nie ma wpływu na przykład Elon Musk. Być może coraz większy wpływ zyskuje Marco Rubio. To jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ Marco Rubio u początków tej jego nominacji na sekretarza stanu był z perspektywy kręgów MAGA bardzo podejrzany. On się wydawał dla nich agentem globalistycznych elit, człowiekiem o zupełnie nieprzystających do tego nowego trumpowskiego kierunku poglądach. Natomiast on te pierwsze tygodnie nowej administracji po tym, jak został zatwierdzony przez Senat, wykorzystał, żeby pokazać swoją, można powiedzieć, zgodność ideologiczną z tym, co Trump zaproponował i dzisiaj on jest coraz bardziej pozytywnie odbierany nie tylko w otoczeniu Trumpa, ale w ogóle przez elektorat trumpowski, który często mówi o nim jako o takim pozytywnym zaskoczeniu, jako o człowieku, po którym może się tego nie spodziewali, ale okazał się rzeczywiście lojalny, sprawny, odnoszący sukcesy, no i to też mogłaby potwierdzać obecność Rubio przy podejmowaniu rozmaitych ważnych decyzji, no chociażby wczoraj mieliśmy tę informację, że on również był przy tej dyskusji na temat wstrzymania broni dla Ukrainy. Ale znaczenie w tym kręgu mają na przykład takie postaci jak Steve Witkoff, który nominalnie miał być wysłannikiem Trumpa na Bliski Wschód. Zaangażował się w te negocjacje, które się toczyły nad zawieszeniem broni jeszcze w czasie, kiedy prezydentem był Biden i z relacji prasowych wiemy, że odegrał tam pewną istotną rolę. Później został
został wysłany do Moskwy, gdzie negocjował uwolnienie czy wymianę tego Amerykanina, który był przez stronę rosyjską więziony. No i w tej chwili jest już w centrum tych wydarzeń właśnie związanych z Ukrainą i Rosją. Był obecny w Riyadzie podczas tych pierwszych rozmów z Ławrowem i delegacją rosyjską, gdzie nie było z kolei innego specjalnego wysłannika, czyli generała Kelloga, co do którego się wydawało, że to właśnie on będzie tu odgrywał kluczową rolę, a tak wcale nie jest. Więc mamy cały szereg postaci wokół prezydenta Trumpa, ale ci, którzy bezpośrednio mu doradzają, to nie są ludzie, którzy mają jakiś jasny obraz rosyjskiego imperializmu i którzy wcześniej by się zdradzali z jakąś stanowczą postawą wobec Moskwy. To są ludzie, którzy często skupiają się na innych kwestiach, jeżeli nie na Chinach, to przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. I to też jest coś, co parokrotnie usłyszałem, że o ile w kręgach MAGA dosyć jasno już sobie rozstrzygnięto, że zagrożeniem są Chiny, a nie Rosja, ale jeszcze wcale nie jest dla nich wewnętrzny, czy istnieje tam pewien wewnętrzny spór, czy Chiny, czy jednak Iran, bo tych ekspertów zajmujących się Bliskim Wschodem, polityków, którzy przez ostatnie 2 dekady, można powiedzieć, robili również polityczne kariery, skupiając się na kwestiach bliskowschodnich, jest wciąż w Waszyngtonie wielu i jest wielu po stronie republikańskiej i oni wciąż w pewnym sensie ciążą w tamtym kierunku. Jest taka bardzo ciekawa rozgrywka, która nie jest specjalnie widoczna z Polski. Dotyczy postaci, która w Polsce czasami się pojawiała, Elbridge'a Colbiego, który, no, można powiedzieć, jeżeli ta jego nominacja przejdzie, będzie jednym z najważniejszych autorów przyszłej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, był współautorem tej poprzedniej z 2018 bodaj roku. I ta nominacja Colbiego natrafiła na przeszkodę. Ma być podsekretarzem w Departamencie Obrony, natomiast długo opóźniano jego przesłuchanie. To przesłuchanie, zdaje się, będzie dziś czy jutro i nie wiadomo, jakie losy tej nominacji będą. I co jest ciekawe, ta nominacja, tak usłyszałem w Waszyngtonie, może być wstrzymywana właśnie ze względu na to, że Colby mówi o priorytetyzowaniu zagrożenia indopacyficznego, zagrożenia chińskiego, koncentrowaniu sił tam i wycofywaniu zaangażowania amerykańskiego z innych teatrów. Problemem dla tych, którzy go blokują, nie jest teatr europejski, tylko właśnie bliskowschodni. Niepokój, że ta koncentracja na Chinach spowoduje, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w odstraszanie Iranu, wspieranie Izraela będzie mniejsze. To są oczywiście pewne pogłoski, ale pokazują pewną dynamikę i pokazują pewną hierarchię też problemów, które gdzieś ta nowa administracja widzi. Elbridge Colby bardzo, znaczy jest znaną postacią w tych środowiskach, tak, wielokrotnie uczestniczył w wielu debatach i z punktu widzenia polskiego to nie jest postać, która prezentowała poglądy takie, jakbyśmy chcieli, żeby ludzie rządzący stanem mieli, bo on od początku właśnie mówił o tym, że trzeba priorytetyzować ten zagrożenie ze strony Chin, co jest zrozumiałe, ale odłączał to, nie łączył tych 2 teatrów z teatrem europejskim, tak? I on był tym, który mówił, że w zasadzie Europa nie jest dla nas ważna, ale jak rozumiem, nie to, co jest bardzo też znaczące, nie to jest problemem, tak? Tylko problemem jest, jak powiedziałeś, coś innego. Powiedz, czy coś mówi się na temat informacji, która też pojawiła się wczoraj bodajże, czy przedwczoraj, dotyczącej rozmów, czy rzekomych rozmów, czy realnie odbywających się na temat możliwości ponownego uruchomienia Nord Stream 2. Co ciekawe, tych rozmów nie prowadzą Niemcy, tylko mają rzekomo prowadzić Amerykanie z Rosjanami. Czy coś jest w ogóle na rzeczy, czy to jest kaczka albo wypuszczenie informacji ze strony Rosjan? Zupełnie szczerze, Igor, ta informacja się pojawiła w momencie, kiedy ja już byłem w drodze powrotnej do Polski, więc nie miałem okazji na ten temat z nikim rozmawiać w Waszyngtonie. Przy żadnej okazji to się nie pojawiło, ale nie jestem w stanie stwierdzić ze 100% pewnością, że są to tylko pogłoski, że takie rozmowy w Szwajcarii czy gdziekolwiek indziej, gdzie one miałyby się toczyć, nie są prowadzone. Mhm. A jak postrzegana jest, zwłaszcza wśród kręgu doradców, wśród ludzi, z którymi ty rozmawiałeś,
jak postrzegana jest Europa, w tej Europie nasza część Europy, a w tej naszej części Europy Polska. Ale w ogóle, czy wszyscy są przekonani, że w ogóle Europa jest nam już niepotrzebna? No przecież to jest ciągle potężny rynek dla Stanów Zjednoczonych w obie strony, tak? No jeszcze, rozumiem, nie nałożył ceł na Unię Europejską czy na państwa Unii Europejskiej. Wiadomo, że wszyscy narzekają, że Europa nie łoży na bezpieczeństwo i to jakby stara narracja, zrozumiała i uzasadniona, ale czy w ogóle jest takie poczucie, że są jeszcze ludzie, zwłaszcza w kręgach republikańskich, no bo rozumiem, że demokratów tak, którzy uważają, że relacje transatlantyckie są ważne. Może dzisiaj my nie powinniśmy się tam skupiać na tym, ale jednak to jest nasz ciągle ważny partner, to jest ciągle potężny rynek dla nas. Zdecydowanie Europa wciąż ma znaczenie z perspektywy amerykańskiej. To, o czym mówiłem wcześniej, to jest pewna hierarchia zagrożeń i takiego spojrzenia z perspektywy bezpieczeństwa. To nie jest też tak, że to, co się mówi po stronie republikańskiej, nawet tej radykalnej, to jest propozycja jakiegoś całkowitego zerwania z Europą, czy całkowitego wycofania się z Europy. Nawet ci, którzy wprost mówią o ograniczaniu amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, mówią jednocześnie o potrzebie przeanalizowania, jakie są europejskie braki, w jaki sposób można by je zastąpić, czy to zakupami w Stanach Zjednoczonych, czy też poprzez pozostawienie pewnych elementów tej amerykańskiej obecności, przynajmniej czasowej, tak aby Europejczykom dać czas na dostosowanie się, czy być może poprzez zwiększenie odstraszania nuklearnego. Różne pomysły się tutaj pojawiają, więc to też nie jest tak, że po tej stronie republikańskiej Europa została odkreślona czarną kreską i od jutra zaczyna się amerykańskie wycofywanie z Europy. Ten proces nie będzie przebiegał w ten sposób. Natomiast oczywiście pojawiają się wątpliwości co do poziomu zaangażowania amerykańskiego w NATO, pojawiają się wątpliwości co do determinacji Europejczyków, żeby samodzielnie, czy dążyć do samodzielnego odstraszania Rosji, przynajmniej w tym wymiarze konwencjonalnym. Na tym tle Polska jest najczęściej przedstawiana bardzo pozytywnie i to powiedziałbym ponadpartyjnie, ale po stronie republikańskiej również, w kręgach samego Trumpa również. Polska jako państwo, które w percepcji republikanów zrozumiało swoje miejsce na mapie, zrozumiało, jakie zagrożenia czyhają, wydaje 5% PKB na obronność. To jest bardzo dobrze zapamiętana przez Amerykanów linijka, bo wielokrotnie to do nas wracało, że to czyni właściwie Polskę takim modelowym sojusznikiem europejskim, który gdyby był naśladowany przez resztę Europy, to być może nie mielibyśmy problemu. No i to oczywiście daje nam pewien kapitał w rozmowach z tą nową republikańską administracją, choć oczywiście też nie należy tego przeceniać. To nie jest równoznaczne z zagwarantowaniem sobie stałej obecności amerykańskiej w Polsce, czy utrzymaniem tej obecności rotacyjnej, którą mamy w tej chwili. To jest jedynie pewne narzędzie ułatwiające dzisiaj rozmowy z Amerykanami i to oczywiście o tym trzeba pamiętać. Właśnie, czy możesz trochę rozwinąć tę myśl, powiedzieć trochę o szczegółach tego, co słyszałeś, jeśli oczywiście słyszałeś. Znaczy, na ile, no bo to oczywiście wraca, tak, taki, no, że Polska to są fajni goście, bo płacą, tak. Spotkam się jako z pierwszym z polskim prezydentem, no ale spotkam się z nim, nie muszę robić tej całej oficjalnej szopki półdniowej, tylko przyjmę go gdzieś, powiem, że jest świetny i że to jest dobrze. Ja tego nie deprecjonuję, uważam, że to jest, ja osobiście uważam, że to jest ważne, że trzeba wykorzystać każdą szansę, trudno mamy taką, to trzeba taką i dobrze, że to robimy, ale czy twoim zdaniem to może, to pozytywne nastawienie do pozycji Polski może się przełożyć na konkretne działania i czy tu jest przestrzeń do tego, żebyśmy my wywalczyli coś, czy jakby pokazali się Amerykanom, że my jesteśmy tym partnerem, z którym zwłaszcza właśnie w tej Europie, która tak sobie nie radzi, która gospodarczo w ogóle też jej sytuacja jest coraz gorsza, która nie wydaje na tyle, ile trzeba na obronność, czy może my właśnie jesteśmy tym państwem, z którym warto zacieśnić relacje, ale również w sposób konkretny
pozostawiając albo zwiększając liczbę wojsk, o czym się mówiło, tak? No może przesuniemy je z Niemiec do Polski na przykład, albo do Rumunii, do Bałtyków. No, obawiam się, że to jest nadmiernie optymistyczny scenariusz dotyczący przesuwania wojsk, ale przyszłość pokaże. Natomiast to, czy to daje nam jakąś możliwość realnego wpływu na amerykańskie decyzje? Myślę, że do pewnego stopnia tak. Nie wiem, czy miałeś okazję czytać, jakiś czas temu pojawiła się książka Boba Woodwarda, jego najnowsza War, w której on opisuje między innymi kulisy tych wydarzeń toczących się wokół ostatniego pakietu pomocowego dla Ukrainy z kwietnia zeszłego roku. No i on opisuje tam wizytę prezydenta Dudy w Waszyngtonie, jego spotkanie z wówczas nie prezydentem Donaldem Trumpem, tylko kandydatem Donaldem Trumpem, który jednocześnie miał duże wpływy w kręgach republikańskich i konkluzja tej jego relacji jest taka, że ta wizyta wydatnie pomogła w tym, że Trump przekonał się do tego, że ten pakiet jednak warto przegłosować i z kolei wykorzystał swoje wpływy w Partii Republikańskiej, żeby ten cel przybliżyć. To pokazuje, że jest pewna przestrzeń wpływu, natomiast ja nie przekładałbym tego zero-jedynkowo na decyzję Amerykanów, że w związku z tym, iż oni uważają nas za modelowego sojusznika, to jesteśmy sobie w stanie zapewnić A, B lub C. To tylko daje nam pewien wstęp do rozmów, pozwala zaprezentować swój własny pogląd w taki nieantagonistyczny sposób. Myślę, że mamy tam pewien kapitał do wykorzystania wśród republikanów, również tych wokół Trumpa. Są bardzo dobre wspomnienia z czasów pierwszej kadencji Trumpa. Oni często się odwołują do tego, że tak, z Polską bardzo dobrze się wówczas współpracowało. Polska to sprawdzony sojusznik, chcemy współpracować z Polską jak najbardziej. No i to jest rzecz cenna. Myślę, że jeżeli dojdzie do jakiejś dyskusji o ograniczaniu amerykańskiego zaangażowania w Europie, być może już po przyjęciu jakiegoś, czy zawieszenia broni, czy cokolwiek to będzie pomiędzy Ukrainą a Rosją, to wówczas pozwoli nam to chociażby negocjować, na jakich warunkach to się wydarzy. Tak jak mówiłem, tam jest grono ekspertów, które już teraz zastanawia się, w jaki sposób będzie trzeba zrównoważyć czy zbalansować sytuację w Europie, gdyby amerykańskie siły konwencjonalne zostały uszczuplone, więc wtedy jak najbardziej możliwość dyskutowania z tą administracją, podsuwania jej własnych potrzeb, własnego punktu widzenia może się okazać kluczowe. Czy twoim zdaniem oni są w stanie przejść nad tym, że obecnie obóz rządzący w Polsce, no to jest obóz, którego liderzy nie byli przesadnymi sympatykami Donalda Trumpa wcześniej, czemu dawali swój wyraz? Czy to jakby już jest, dobra, rządzą teraz, chcą z nami współpracować dobrze, Sikorski przyjeżdża, to Rubio się z nim spotyka. Czy to jest problemem? Czy to jest problem, że nie mamy oficjalnie ambasadora w Stanach? Czy oni na to zwracają uwagę, czy już, dobra, machnęli ręką, myśmy też mieli, J.D. Vance też kiedyś był krytykiem Trumpa, a dzisiaj jest wiceprezydentem. Zwracają na to uwagę, zastanawiają się, jak to będzie, przynajmniej ci, którzy są zorientowani w sytuacji europejskiej, w sytuacji polskiej, bo to też nie jest takie powszechne. Zwracają uwagę na to, że w Polsce zbliżają się wybory prezydenckie, podkreślają te dobre relacje pomiędzy obecnym polskim prezydentem a prezydentem Trumpem, zastanawiają się, jaka będzie sytuacja, jeżeli po wyborach wiadomo, że będzie inny prezydent w Polsce, ale zmieni się, powiedzmy, opcja polityczna w Pałacu Prezydenckim. Natomiast też podkreślają, że administracja Trumpa jest bardzo pragmatyczna, jest do pewnego stopnia transakcyjna, w związku z tym, jeżeli będzie widziała korzyści ze współpracy z Polską, a stanowisko polskiego rządu będzie nieantagonistyczne, nie będzie jakichś niepotrzebnych napięć, to myślę, że ten potencjał do współpracy wcale nie musi się zmniejszyć. To tak najbardziej ogólnie zarysowując sytuację. Jeszcze chciałbym wrócić do negocjacji z Ukrainą i sprawy NATO. No bo już po pierwsze wszyscy zdali sobie sprawę z tego, że jeśli do jakiegoś porozumienia ma dojść, no to jeśli Unia Europejska nie zniesie sankcji, no to musi być jakimś elementem tego porozumienia. Tak? I tu rzeczywiście Unia czy Europa ma swoje karty, których może użyć. Tak? Ma jeszcze kilka innych. No, gdyby zdecydowała się na odmrożenie zasobów rosyjskich, to
trudno powiedzieć, czy się na to zdecyduje, tak, to też byłby bardzo poważna karta w grze. Czy oni dopuszczają to, że no jednak ten głos Europy trzeba wziąć pod uwagę, no przecież spotkał się i to w sposób taki manifestacyjny, tak, z Emmanuelem Macronem i z Keirem Starmerem, premierem Wielkiej Brytanii. Czy ty uważasz, że że oni, no dobra, chcą rozpocząć ten proces i chcą jakby odgrywać w nim główną rolę, ale wiedzą, że muszą się dogadać z Europą w tej kwestii? No bo oczywiście w retoryce względem Europy znajdziesz wiele bardzo ostrych słów. Ostatnio w wywiadzie u Seana Hannity'ego J.D. Vance powiedział o Wielkiej Brytanii i Francji jako random countries. Natomiast myślę, że jednak jest świadomość też tego, że w tym porozumieniu z Rosją, jakkolwiek ono miałoby wyglądać, musi być miejsce dla Europy, musi być miejsce dla europejskiego stanowiska i zresztą to się pojawia, że zapewne na jakimś etapie tych negocjacji Europa powinna zostać w nie włączona. To odróżnia pozycję europejską od pozycji ukraińskiej, która niestety, niestety z perspektywy Ukrainy nie jest zbyt korzystna i ostatnie wydarzenia, mam wrażenie, że tylko to jeszcze uwypuklają i podkreślają, że Ukraina z perspektywy tej administracji nie jest równorzędną stroną tych negocjacji, jest raczej państwem petentem w stosunku do Stanów Zjednoczonych, opierającym się na amerykańskiej potędze i w związku z tym no jakby z perspektywy tej administracji państwem, które powinno akceptować rzeczy, które zostały przez Stany Zjednoczone wynegocjowane. Mam wrażenie, że ta próba sił, która w tej chwili trwa wokół umowy surowcowej, troszkę to już sygnalizuje, że w przyszłości też może tak być. Po prostu takie jest postrzeganie pozycji ukraińskiej przez obecną administrację, przez prezydenta Trumpa, no co oczywiście z perspektywy ukraińskiej nie jest dobrą wiadomością. To jeszcze NATO. Już pojawiło się jedna z senatorek, zdaje się, powiedziała o tym głośno, że Stany powinny wyjść z NATO. No, można powiedzieć, no dobra, takie głosy zawsze są radykałów, no ale jak sobie przypomnę sytuację półtora roku temu, jak się mówiło o Ukrainie i o Rosji, to też pojawiały się jakieś pojedyncze głosy, no, które, jak się okazuje, są dzisiaj dominujące w administracji. Czy twoim zdaniem NATO jest realnie zagrożone? Istnienie NATO obecnością, znaczy mam na myśli obecność Stanów Zjednoczonych. No bez Stanów to będzie to byłaby zupełnie inna organizacja. No, jak sam zauważyłeś, sytuacja eskaluje szybko, więc ciężko dawać jednoznaczną diagnozę, bo ona za parę miesięcy może się okazać nieaktualna. Natomiast na chwilę obecną i z tego, co się słyszy w Waszyngtonie, raczej nie ma obawy, że Stany Zjednoczone wystąpią z NATO, więc obecność amerykańska w NATO zostanie zachowana. Często pojawia się argument, że skoro Trump już nominował swojego ambasadora przy NATO, no to jednak sygnalizuje, że chce się angażować w NATO, a nie z niego wycofywać, bo w przeciwnym razie mógłby tam po prostu trzymać wakat i czekać na właściwy moment. Natomiast no, wciąż pozostaje potężnym znakiem zapytania, jaki dalej będzie poziom zaangażowania Amerykanów w NATO, co tak naprawdę oni w ramach tego NATO będą chcieli zrobić, niezależnie od tego, czy formalnie tam pozostaną. I myślę, że tutaj leżą największe wątpliwości, czy wszystkie gwarancje zostaną w pełni w mocy, nawet jeżeli nikt ich formalnie nie wypowie, czy zaangażowanie w działania NATO będzie dalej na podobnym poziomie. Na to nie mam dobrej odpowiedzi, poza takim zastrzeżeniem, że jeżeli te napięcia pomiędzy Trumpem a Europą będą narastały, to różne rzeczy mogą być w grze. Spróbujmy podsumować całą sytuację, zwłaszcza pod kątem relacji z Rosją. Czy z twoich rozmów, oczywiście niczego nie będziemy przesądzać i nie namawiam cię do tego, żebyś próbował powiedzieć, w jakim kierunku to pójdzie, bo sytuacja jest, jak powiedziałeś, bardzo, bardzo dynamiczna, ale czy ty jesteś w stanie sobie wyobrazić, że rzeczywiście dochodzi
do porozumienia z Rosją. Nie tylko w sprawie tego, żeby zakończyć wojnę, no bo to wiadomo, że musi do tego dojść, tak? Ale że Stany Zjednoczone strategicznie mogą, to porozumienie może być szersze niż zakończenie wojny. Czy to porozumienie może być takie, że Stany Zjednoczone strategicznie robią z niego, z Rosji partnera, otwierają swoje rynki, nie wiem, robią Nord Stream 2, wychodzą z państw bałtyckich, odpuszczają szerzej, może nie jeśli chodzi o Polskę, ale na przykład jeśli chodzi o kraje bałtyckie, tak? Mówią, a to my tutaj nie tak, że oddajemy wam, no ale się wycofujemy, co de facto oznacza no, potężne zagrożenie dla tych państw. Czy twoim zdaniem na podstawie rozmów, które przeprowadziłeś tam w Waszyngtonie, czy to jest dopuszczalne, czy to, jakbyś miał powiedzieć, raczej tak, czy raczej nie? Czy jak byś opisał tę sytuację? Powiedziałbym, że elementy tego, o czym mówisz, jak najbardziej są możliwe. To znaczy, skoro rozmawiamy o złagodzeniu sankcji, co oczywiście może być próbą skuszenia Rosjan do dalszych negocjacji, to możemy też rozmawiać, prawdopodobnie Amerykanie mogą rozmawiać o pewnym wznowieniu stosunków gospodarczych, bo wyizolowanie Rosji niosło ze sobą pewne bardzo istotne koszty, których być może Stany Zjednoczone nie będą chciały dalej ponosić, biorąc pod uwagę, że chcą skupiać swoje zasoby i swoją uwagę na Indo-Pacyfiku, no i na problemach wewnętrznych. A jeżeli chodzi o kwestie państw bałtyckich, bardzo nie chciałbym tego przesądzać, natomiast przynajmniej raz usłyszałem taką koncepcję, że Stany Zjednoczone mogłyby skonsolidować swoją obecność na wschodniej flance NATO, na przykład koncentrując te siły w Polsce. Więc tego typu scenariusze myślę, że są rozważane. Jak daleko to partnerstwo, czy to w ogóle nazywać to partnerstwem? Myślę, że raczej byłoby to próbą, przynajmniej w niektórych obszarach, powrotu do status quo sprzed 2022 roku. Myślę, że Rosji na tym bardzo zależy, a z drugiej strony jest po stronie amerykańskiej pewna otwartość wynikająca z tego założenia, że to Chiny są dzisiaj zagrożeniem, a nie Rosja. To niestabilność w Europie powoduje, że Stany Zjednoczone muszą angażować się gdzieś poza teatrem indo-pacyficznym i w związku z czym różne formy ugłaskiwania Rosji, jakkolwiek to nazwiemy, są dzisiaj rozważane, co oczywiście nie oznacza, że one się spełnią, bo równie dobrze może się okazać, że nadchodzące miesiące pokażą, jak bardzo naiwne były kalkulacje, że Rosja szybko się zgodzi na rozejm, czy tym bardziej jakiś układ pokojowy, nie uwzględniający jej żądań w pełni i Kreml będzie tylko zwodził Donalda Trumpa przez kolejne miesiące, pozorując jakieś rozmowy pokojowe, jednocześnie dalej prowadząc operację wojskową, wykorzystując chociażby niesnaski pomiędzy Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi, jeżeli rzeczywiście to wsparcie amerykańskie zostanie na dłuższy czas zawieszone, więc no, nie przesądzałbym, w jakim kierunku to pójdzie. Tutaj stanowczo jest jeszcze kilka znaków zapytania. Myślę, że takie ewentualności, o jakich mówiłeś, co najmniej są dyskutowane. Ale z tego, co zrozumiałem, nie wynika z twoich rozmów, żeby pozycja Polski jako Polski samej była tutaj jakoś zagrożona, że Polska mogłaby być na tym talerzu jednym z elementów. Nie, w tych rozmowach, które prowadziłem, raczej nikt takiej ewentualności nie brał pod uwagę, wręcz przeciwnie, nawet w kontekście jakiegoś ograniczania amerykańskiej obecności w Polsce, to zawsze łączyło się właśnie z tym pytaniem, w jaki sposób to zbalansować, w jaki sposób sprawić, żeby Polska i wschodnia flanka zachowały tą zdolność odstraszania Rosji przed kolejnym konfliktem, no bo to jest coś, co jest pewną czerwoną linią ze strony Donalda Trumpa i jego administracji. Nie po to angażują się w taki sposób w zakończenie konfliktu na Ukrainie, żeby za 2 lata obserwować kolejny konflikt w Europie. Więc to jakby też jest brane pod uwagę, mam wrażenie, bardzo mocno. Czyli rozumiem, że tutaj też jest bardzo duża potrzeba realna zwiększania naszej aktywności wokół administracji Trumpa, chociaż no nie tylko, bo również po drugiej stronie za 4 lata sytuacja może się zmienić, nie? Ale rozumiem, że tu jest przestrzeń do rozwijania i trzeba prowadzić taki intensywny lobbying w Stanach i przekonywać. Absolutnie tak, ale to
To myślę, że prawda o każdej amerykańskiej administracji. Stany Zjednoczone są po prostu zbyt ważnym sojusznikiem, żebyśmy sobie mogli pozwolić na zaniedbanie tego rodzaju wysiłków. Więc tak samo z administracją Trumpa, może właśnie tym bardziej z administracją Trumpa powinniśmy takie rozmowy prowadzić, przedstawiać swój punkt widzenia, szukać punktów wspólnych w tym, co ta administracja chciałaby realizować w swojej polityce europejskiej, a co jest korzystne z naszego punktu widzenia. Innej drogi jak na razie nie widzę. Andrzej, bardzo Ci dziękuję za tą relację, za tą analizę. Andrzej Kochut, Ośrodek Studiów Wschodnich. Polecam książki Andrzeja o Stanach, bardzo ciekawe. Dzięki serdeczne. Dzięki za zaproszenie, dzięki za rozmowę. Ja dziękuję Państwu. Tak jak powiedziałem na początku, Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji. Stany Zjednoczone rozważają zawieszenie pomocy, czy jakby może zawiesiły już, aczkolwiek szczegółów nie znamy, ale ta pomoc jest potrzebna ze względu na nasze bezpieczeństwo. Dlatego namawiam Państwa do wspierania tej zbiórki na samochód. Ten jeden samochód niby niewiele, ale pamiętajcie Państwo, tych samochodów polscy wolontariusze, polscy obywatele dostarczali już setki, jeśli nie tysiące, a ja wiem sam z własnej obserwacji, kiedy jeździłem po linii frontu, że każdy z tych samochodów odgrywa bardzo dużą rolę. Dlatego namawiam na wsparcie tej zrzutki. Zróbmy to szybko. Link do niej znajdziecie Państwo pod nagraniem. To wszystko. Bardzo Państwu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu.